To się zwroty nazywa fachowo, ale nawrotka też dobrze brzmi. Musimy się schować tutaj. I trzeba działać, bo będzie tylko gorzej. Na razie dajemy radę, prędkość 3 węzły. Na pewno damy radę, bo kto ma dać radę jak nie my? A tak, dzisiaj jesteśmy przygotowani do tej zabawy. Bawmy się. Naprawdę chciałem się dobrze przygotować do tej podróży. Chciałem wyremontować chciałem, żeby wszystko było na czas, na miejscu, ale się nie udało, ja nie wiem dlaczego. 7 lat wiedziałem, że wypłynę, 2 lata już naprawdę intensywnie do tego się przygotowywałem. Ostatni miesiąc to nie spałem, tylko i nadal nie zdążyłem. Szykuje się zabawa, bo zaraz stąd wyjdziemy i popłyniemy do innego portu. Tam, gdzie będzie można chociaż zapłacić za niego i mieć prąd, względnie komfortowe warunki. A plan jest... Nie, to trzeba pokazać. Plan na dzisiejsze popołudnie jest taki, że wychodzimy z bezpiecznego portu. Będziemy musieli wyjść, nie tak jak linia jest narysowana, tylko dalej się odsunąć. Tutaj jest plaża w ogóle, tu nie ma dla nas wody. Będziemy musieli prosto pod wiatr wyjść troszeczkę wyżej. Będziemy już przygotowani, fok będzie gotowy. Skrócę foka o połowę, ref założę, mam taką możliwość, bo nie poradzimy sobie z naszym fokiem przy takim wiaterku i fali. Wyjdziemy troszeczkę wyżej i zrobimy nawrotkę. W momencie, kiedy zrobimy nawrotkę, to się zwroty nazywa fachowo, ale nawrotka też dobrze brzmi. Wzdłuż główek, wzdłuż falochronu już powinniśmy iść półwiatrem. Jak dojdziemy w to miejsce, no troszeczkę się odsuniemy od tych elementów, ale nie za daleko, to już powinniśmy iść takim baksztagiem, takim wiatrem w plecy, a już na pewno tutaj będziemy mieć wiatr w plecy. Tak więc w zasadzie najgorszy odcinek to będzie wyjść pod falę i pod wiatr, obrócić się, postawić foka i wtedy z wiatrem wzdłuż wybrzeża, po tych płyciznach, co by nie było, wzdłuż plaży, kamieni, z odwagą w sercu, 0,2, trochę mało, z odwagą w sercu i klapkach na oczach musimy się schować tutaj. Jak już wpłyniemy, pewnie zetniemy tędy. A jeszcze dopracuję to, ale pewnie tak, wygląda dobrze. Zetniemy tędy i jak już tutaj się schowamy, to będziemy osłonięci przynajmniej od fali. A wiatr powinien nas tym cienkim korytarzem skutecznie pchać. Tu lecimy, tu i tu jest fajny porcik. Nazywa się Egersund. Chyba tak. Tak, do Egersundu. Fajna przygoda nas czeka. 2 osoby na pokładzie, trochę mało na tą zabawę, ale tu jest słaby porcik, nie chcemy tutaj zostawać. I tam będzie nam lepiej. Musimy tylko dać radę to zrobić. Właśnie. Damy radę. Mieliśmy zamiar się dzisiaj tutaj posprzątać i zrobić porządek po ostatnim koglu-moglu, który zrobiły nas tam wczoraj, ale nie ma najmniejszego sensu. Zrobimy tak, żeby nic się nie uszkodziło i płyniemy dalej, bo dzisiaj zrobi nam jeszcze bardziej kogiel-mogiel i naprawdę nie ma sensu sprzątać. Posprzątamy, jak przestanie nas po prostu, jak ustaną, znaczy jak będzie sens. Sprząta się, jak jest sens, a nie inaczej. Naprawdę dostaniemy dzisiaj znowu po dupie, więc na szczęście krótki odcinek, ale bardzo, bardzo wymagający i zaraz się do tego przygotujemy. Ja już zaczynam działać i za godzinkę, 2 wypływamy. Jest pewnego rodzaju pośpiech. Z każdą minutą rozwiewa się coraz bardziej. Jak strażacy, awaryjnie ubieramy się i trzeba działać, bo będzie tylko gorzej. Już nie jest dobrze, a jeżeli chociaż chwilę poczekamy, to może się okazać, że w ogóle nie damy rady wyjść z główek. A to by było bardzo niesympatyczne, bo naprawdę chcemy się uwolnić z tego portu. Rura, nie ma czasu. Od razu idziemy na bojowo, nie ma to tamto. W normalnych warunkach po prostu w taką pogodę się nie wychodzi. No ale przekalkulowaliśmy wady i zalety tego przedsięwzięcia i ewidentnie zalet jest więcej. Tutaj w tym porcie nie ma co robić, nie mamy prądu, nie możemy sobie
w dogodnych warunkach stać. Trzeba zmykać, damy radę. Jeszcze szybkie szkolenie, zanim wystartujemy. Z portu wychodzimy pod wiatr, ale nie będzie to stanowiło większego problemu. Ty będziesz za sterem, ja będę działał z żaglem. Masz wyjść gdzieś w ten rejon. Chodzi o to, że tu będziemy szli cały czas pod wiatr i na obrót, na zwrot, czy jak to pies to nazywał, żeby skierować się w tą stronę, potrzebujemy miejsca. Jak zrobimy tutaj tę wywrotkę, to ja będę stawiał żagiel, a ty musisz trzymać się na prawo, znaczy prawo jest z tej strony, bo się obrócimy. Z tej strony tej linii, bądź na linii, ale w żadnym wypadku nie po tej stronie. Będziesz widziała, że tutaj są nieprzyjazne dla nas rejony. Musimy brać poprawkę na to, że może na przykład, nie wiem, zgasnąć silnik, coś z fokiem, zniesie, no cokolwiek. Silna fala, no cokolwiek będziemy robić, to trzymaj się po prostu nie gdzieś daleko, nie chodzi o to, żeby dokładać drogi, albo linia, albo gdzieś obok. I jeszcze jest druga opcja taka, że w tym miejscu, albo nawet tutaj zdecyduję na bieżąco, czy w ogóle dajemy sobie spokój z żaglem i tylko na motorku, bo bardzo możliwe, że z tego miejsca fala i wiatr będzie dawała nam wystarczający napęd, żeby bez ożaglowania pojechać w dół. Tu będziemy mieć czas, żeby odpocząć, a kolejne problemy zaczną się tu, ale to nie będziemy się martwić wszystkim naraz. Na razie dajemy radę, prędkość 3 węzły, musimy wejść prosto pod falę, przyjemne bujanie, takie o. O takie o. Tego niekoniecznie widać i da się odczuć na filmie, natomiast my tutaj nie jesteśmy w stanie ustać na nogach. Musimy wyjść poza obszar tutaj tych główek. Na razie spoko. Ja oczywiście mam plan jeszcze B na to wszystko. Nie, B, C i D nawet mam. Mianowicie jakbyśmy mieli się nie dać rady wydostać tutaj pod tą falę, no to po prostu byśmy wrócili 180 stopni i uciekli z powrotem do tego portu i skazani na życie w braku luksusu. Po prostu byśmy tutaj stali do jutra. Ale na luzie. Może damy radę. Na pewno damy radę, bo kto ma dać radę jak nie my? Załoga dzielnego Goldsdala. Wojtek i Asia. Bardzo fajnie. Dobra, kończę. Biorę się do roboty. Na razie okazało się, że fala a szczególnie kierunek wiatru nie pozwala nam postawić foczka. Chciałem iść przygotować foka, bo na dziobie muszę go odhaczyć, ale widząc jak wysoko on wyskakuje na fali, a później powraca, to mi się odechciało. Fajnie się też tak idzie, piękna zabawa, o ile nie musisz wychodzić na pokład. Troszeczkę odpoczęliśmy, wybujaliśmy się na fali. Fajne uczucie, jak fala, taka ściana wody na ciebie nachodzi i wciąga cię głęboko i za tobą nie możesz zobaczyć nic poza wodą. I później ustępuje, wynosi i następna, no cudownie. Ale ten etap się kończy, teraz musimy się skupić. Lecimy dalej na żagielkach. Obok nas płynęła żaglówka, oni ściągnęli żagle, uruchomili katarynkę. Ale jak dla mnie, mięczaki. Tu się wchodzi na żaglach. Będziemy ciąć takim ciaśniejszym korytarzem, ale jednocześnie zachowując dogodniejszy wiatr. Zaczynamy. Jesteśmy tutaj, gdzieś w połowie pewnie naszej podróży. No nie, zapeszyłem, jeszcze nie połowa, ale schodzimy z otwartego na takie troszeczkę mniej ciekawe. Tutaj to wyminiemy ładnie. I tu mam takie miejsce, a ja chcę tędy przejść. Tu nie ma źle, nie ma źle. Tam możliwe, że wiatr się troszeczkę odkręci i różne rzeczy się będą działy, ale po prostu podejrzewam, no i tam jest dookoła, no. Tędy, jedziemy tu. A tutaj robi się taka dysza, zobaczcie jak tutaj wąsko się robi i wiatr, który tu wchodzi, to podejrzewam, że tam będziemy mieć taki napęd. O, będzie fajnie. Tu się wszystko przewala, a zobaczcie jak posprzątaliśmy. Widzicie, tym razem wszystko zaształowane. Komputery tam na wcisk są jeden obok drugiego.
Nie ma prawa, nic się, tylko szafka tutaj gada. Otwiera się i zamyka. A tak, dzisiaj jesteśmy przygotowani do tej zabawy. Bawmy się. Teraz już lecimy na chirurgicznej precyzji. Musimy wjechać tam między te dwie wysepki. Wiatr mamy no taki. Niewiele zostaje nam możliwości manewrowej. A skałki już tuż. Ja już zostaję tylko na nawigacji. Podaję Asi prawiej, lewiej, bez żadnego bawienia się w jakieś specjalne kursy. Prawiej, lewiej i tak sobie jedziemy. W razie czego przerzucam żagle. Taki jest podział obowiązków. Asia, dzielna żeglarka, mimo tego, że już choroba ją zaczęła dopadać i męczyć, to walczy za sterem. Trochę szarutka na buzi się zrobiła, to normalne, ale walczy. I takich ludzi nam trzeba. Zaraz wjeżdżamy w skałki. Ja to lubię takie zabawy ze skałkami. To jest takie taternictwo morskie. O, bliziutko skałeczek na żagielku, precyzyjnie. No, my to tak lubimy. Znaczy my, Asia też bardzo lubi, ale jeszcze nie potrafi się tak uzewnętrznić. Ale my to bardzo lubimy. O! Dobra, chyba muszę się wziąć za kapitanowanie, a nie gwiazdorzenie. To jest jeszcze takie charakterystyczne miejsce. Schodzimy, mieliśmy stabilny wiatr od rufy. Teraz już mamy wiatr od boku, od lewej burty. Teraz na pewno przyspieszy, da nam więcej mocy. Może za chwilę się okazać, że będziemy szli pod wiatr, za chwilę z drugiej strony. No tu między takimi dwoma wąskimi skałkami może kręcić. Dlatego sternikowi każe iść środkiem, jak najdalej od tych skał. Znaczy nie ma opcji daleko, bo one są tak blisko, że nie sposób iść daleko, ale jak najdalej. Bo największa szansa, że w środku tego przejścia wiatr będzie nadal stabilny. A przy skałkach, daj trochę lepiej. A przy skałkach będzie właśnie odkręcał. Lewiej. No. Asia lubi jeszcze bardziej skały jak ja, ewidentnie. Idę patrzeć, co ona robi. Troszeczkę mi o 2 punkciki ciśniątko podskoczyło, ale nie mocno, bo patrzę, Asia wali w skały. No i ja do niej lewiej, a ona wali w skały. No ale się okazało, że nie to lewo, to drugie lewo. No, to już się dogadaliśmy. Łej, ja myślałem, że tu wjedziemy w te skały i tutaj taki silny, taka dysza będzie, nas wdmuchnie i rozpędzi do prędkości startowej Warp 10, a tu po prostu zdechło wszystko. Foczek się miałta, to w to, to w tamto. No lipa. O, jaki fajny pomost. Fajny pomościk znalazłem właśnie. Na dzikie cumowanko, przy fajnej pogodzie. Bardzo fajne, już mi się podoba. Trzeba zanotować. Wjeżdżamy do fiordu Egersund. Niekoniecznie ten fiord się tak nazywa, ale płyniemy do Egersundu. Można zauważyć w środku kadru mój wiatromierz. Wieterek się budzi do życia, ale fajnie to wygląda. Niebo ponure, wszędzie skały, a na nas nie spadła ani kropla deszczu. Nie wiem, jak to się dzieje. Patrzcie na to niebo. Ani kropelka nam nie spadła na głowę. To jest typowe dla Norwegii. Tutaj pogoda odcina się, praktycznie wiatr odcina, jak nożem odciąć. Tam nas dmuło i było wesoło co najmniej. A teraz sobie romantycznie jedziemy w blasku słońca. No bajeczka.
Ale liczyłem na coś więcej. Liczyłem na... tu się miało dziać. Mieliśmy lecieć na skrzydłach. Na skrzydłach. A tu nic. No trudno. I tak było fajnie. Cudowna przejażdżka. Wiaterek w porywach popycha nas tylko po to, żeby za chwilę przygasnąć i sobie powolutku zwiedzamy fiord prowadzący do Egersundu. Ale coś pięknego. Domki, łódeczki, ale ładnie tutaj. Południowej Norwegii właśnie nie znam pod tym kątem i zawsze było nieokazyjnie, żeby tu wjechać, nie po drodze, a trzeba. Egersund i ten fiord wchodzący głęboko, takim półkolem, no po prostu konieczne miejsce do odwiedzenia. Skały, domy, cisza, spokój, krowy się pasą. Świetny klimat. Polecam. Wchodzimy do portu w Egersund. Może później poznamy historię nagiej pani, która się tu kąpie, a może tak oznaczają po prostu miejsce kąpielowe. Port jak port, statki, woda. I taka różnica, że port w Egersund jest położony na rzece. Tak więc dochodzi coś jak nasza Łeba. Chyba Łeba, nie? Tak, Łeba też. Właśnie, bo jest rzeka Łeba. No dobra, z tego już nie wybrnę. Port w Egersundzie jest na rzece.